Zapraszam wszystkich na taką przepyszną wiejską kiełbasę. 10 kg przepysznej kiełbasy. Kiełbasy, którą zajadają się goście. Wyśmienita w smaku, chudziutka. Naprawdę nie powstydzi się żaden rzeźnik tak dobrej kiełbasy. Goście taką kiełbaską się naprawdę zajadają. Grubo mielona, chudziutka z najwyższej jakości mięsa. Koniecznie musicie spróbować. Zapraszam. Pokażę wam, że ta kiełbasa właśnie jest z takich kawałeczków mięsa, które zostają po świniobiciu. Zobaczcie, kawałeczki jakichś boczku, orzynki, skrawki, ze schabów. To jest takie bardziej tłuściejsze, tłuszcz twardy. To ja już wcześniej to wszystko naszykowałem oczywiście. To jest okrawki ze szynek. I tutaj macie, zobaczcie, pierwszy gatunek, no taki prawie pierwszy gatunek samej szynki. Zobaczcie, ona była peklowana wczoraj. Ja już sobie ją wcześniej nasoliłem. I zostawiłem ją na noc. Te mięso, zobaczcie, zmieniło troszeczkę kolor. Z tego względu, że w środku jest różowiutkie po soli, a na wierzchu zaczęło się utleniać. Niczym to nie przeszkadza. No zobaczcie, ono jest całe i tak w środku różowiutkie. I to jest pierwszy gatunek. Ja dzisiaj będę robił tej kiełbasy z 10 kg i na każdy kilogram mięsa dałem 16 g soli. Ja tutaj akurat używam sól pół na pół z peklosolą. I zobaczcie, mam tu 10 kg, czyli stosunek tego mięsa, szynki do tych tłustych to jest 1 do 3. Dobrze mówię, bo szynki miałem 7 kg, a 3 kg miałem tych boczków, podgardla, okrawków ze schabu. Razem będzie 10 kg kiełbasy i na te 10 kg kiełbasy oczywiście będzie 16 g soli na każdy kilogram. Ja tutaj dałem 160 g soli. Słuchajcie, zawsze dla mnie jest takim ważną informacją, na jakim sitku mielimy dane kiełbasy. To zobaczcie, ja jestem zwolennikiem mielenia kiełbas na grubych sitach. Tak? Czyli takie bardzo chude. Zawsze używam albo szarpaka, albo takiego sitka, bodajże 16. I do takich chudziutkich używam takiego sitka. Do drobniejszych możecie używać 8, ewentualnie 10, 12. Takie bardzo ścięgniste mięsa, pozostałości jak to, możecie na najdrobniejszym sitku i makówce 2,8 pomielić. Jeśli to pomielicie na grubszym, tak ja to mielę na 8, naprawdę nic się nie stanie i klej, który macie w kiełbasie, uzyskujecie zawsze z tych ścięgien, z takiej szynki. Z tego uzyskujecie klej do kiełbasy, a nie ze smalcu czy z tłuszczu miękkiego. Tłuszcz, tyle razy powtarzam, jest nośnikiem smaku, ale nie za bardzo klejem do kiełbasy. Dlatego, jeśli ktoś twierdzi, że do takiej kiełbasy dorzuci, nie wiem, 20% słoniny, no to jest w błędzie. Na takim sitku, zobaczcie, to jest 8, pomielę, tak jak wam wcześniej mówiłem, takie kawałki boczku, tu są kawałki podgardla, kawałki z tego schabu. I teraz czas na chude mięso. No i teraz tak, pomielone wszystko. Do tej kiełbasy ja dam pieprz czarny, ziarnisty, ale taki grubo mielony. I zobaczcie, na każdy kilogram kiełbasy dam 3 g. Czyli zobaczcie, że to będzie 30 g. Będzie taki dosyć mocno wyczuwalny, grubo pomielony pieprz. 3 g na każdy kilogram, czyli razem 10 kg, 30 g. Tak jak wam mówiłem, pomieliłem pieprz czarny, świeżo zmielony. Zobaczcie, on jest taki
grudkowany, młotkowany, bardzo grubo zmielony. To jest taki bardzo wyrazisty w kiełbasie, będzie ten pieprz. Dzielę go na mniej więcej 3 części. Do tej kiełbasy dam 1 gram na każdy kilogram ziela angielskiego. Tu widzicie, mam 12 gram. 2 gramy ujmę, czyli 10 gram. Możecie tyle zostawić. Zobaczcie, ziele angielskie tak drobno pomyliłem, ale zapach świeżo zmielonych ziół, ziela, pieprzu jest naprawdę już teraz wyczuwalny. Tu jest 1 gram na każdy kilogram. 10 kg kiełbasy, czyli 10 gram ziela angielskiego mielonego. I ostatni składnik do kiełbasy: czosnek. Możecie dać świeży, możecie dać granulowany. Zobaczcie, tu jest 30 gram czosnku. I te 30 gram czosnku akurat będzie mi pasowało na 10 kg kiełbasy, czyli 3 gramy na każdy kilogram. Równo dzielę, jak zwykle, na mniej więcej 3 części. I tak to wszystko razem się wymiesza. Tu jest trochę więcej mięsa, tu trochę więcej można sypnąć. I nie dodaję żadnych składników więcej. Możecie dodać też majeranek. I 24 gramy majeranku. Zobaczcie, czyli to jest na każdy kilogram 2 gramy majeranku. No majeranek był taką podstawą w kiełbasie wiejskiej. I tak wam mówiłem, świeżutki, naprawdę fajny majeranek. 2 gramy na każdy kilogram mięsa. Jak to mówili rzeźnicy na wsi, bez majeranku nie ma kiełbasy dobrej. No i zawsze tak stosowali. I ta kiełbasa będzie właśnie z tą przyprawą. Słuchajcie, mam tutaj, tak wam mówiłem, 10 kg mięsa i daję zimnej wody litr. Robię sobie taką tu dziurę. Nie wlewam wszystkiego naraz, tylko stopniowo będę wyrabiał. I ten składnik, to mięso, które tutaj jest, będę wyrabiał na samym końcu, tak jak wam wcześniej mówiłem, bo jego tylko wymieszam, te kawałki tłuszczu z tymi składnikami, które mam. Mogę zacząć od kleistego mięsa, czyli szynki klasy drugiej. Teraz mieszamy klasę pierwszą. Zobaczcie, to jeszcze będę musiał domieszać. Patrzcie, jak to mięso wciągło już tą wodę. Teraz ten składnik, czyli klasa pierwsza, to samo muszę pomieszać. Ja już nie będę was zamęczał, ja sobie to wszystko pomieszam i za chwileczkę pokażę, co dalej. I tak wymieszałem, gdzie to ścięgniste, to jedynkę. Mieszałem może, nie wiem, 3-4 minuty. Naprawdę ja długo tego nie mieszam. Zobaczcie, chcę wam pokazać, jak to będzie wyglądało później w przekorytach kiełbasy. Zobaczcie, jak ona już się klei, układa. Teraz tą frakcję, którą tutaj mam, mieszam razem z tymi. I to jest mięso z takim twardym tłuszczem. I one chciałbym, żeby były widoczne, te kawałki tłuszczu. Dolewam resztę tej wody, czyli na 10 kg dałem litr wody. I teraz wszystkie te 3 składniki, 3 frakcje, wszystko razem mieszam. Nie zgniatając, ani nie zmiażdżając tego mięsa. Zobaczcie, musicie sobie tu troszeczkę mięsa wypuścić i po jak leciutko idzie te jelito, końcówki nie wiążę, przytrzymuję. Kręcę takiego ślimaka. Tyle wyszło przepysznej kiełbasy. Naprawdę dla gości nie powstydzę się takiej kiełbasy,
ani wy jak zrobicie, bo przepysznie będzie smakowała. Grubo mielona, idealnie doprawiona, w miarę chudziutka, fajna kiełbasa. Ja zrobiłem tu 10 kg. Wy możecie mniej, podzielić te składniki wszystko na pół. I teraz idzie na kije do osadzenia na jakieś godzinę. Jak wam mówiłem, z 10 kg wyszły 2 takie długie patyki. Kiełbasa ma naprawdę wyjątkowy smak. I teraz trafia do osuszania, do wędzarni. Ja już swoją wędzarnię, zobaczcie, rozpalam i musimy uzyskać wyższą temperaturę wędzarni, żeby się dobrze wygrzała. No i 10 kg, czyli 2 kg porządnej kiełbasy. Osuszają cię w cieplutkiej wędzarni, samym ciepłym powietrzem, w temperaturze 50-60 stopni. I tak będę je osuszał około 40 może minut, bez to gruba dosyć kiełbasa, w grubych jelitach. Znaczy kiełbaska już się osuszyła, jest w miarę sucha. Zobaczcie, taki odgłos ma jak pergamin suchy. Teraz ją będziemy wędzili około 2 godzin. Takim lekkim dymem w temperaturze 50-60 stopni. A osuszała się u nas około 40 minut bodajże. Widzicie? Musi być bardzo suchutka, żeby teraz ją fajnie złapał dym. Może takim dosyć mocnym dymem teraz podwędzam. Łapie już ładnie kolorek. Tak wygląda kiełbasa po pół godziny wędzenia. Znaczy jest fajna już taka, mówię, dosyć suchawa. Ładnie ją zaczyna łapać. I możecie później po wędzeniu albo ją podpiekać do temperatury 68-70 stopni, albo po prostu ją sparzyć do takiej temperatury. Zawsze starajcie się utrzymywać temperaturę nie wyższą w wędzarni niż 60 stopni. Zobaczcie, kolejne 10-15 minut. Zaczyna już łapać taki fajny dosyć kolorek. Zobaczcie, tak wyglądają po 1,5 godziny wędzeniu. 1,5 godziny. Skórka już się fajnie tak przymarszczyła. Nie będę jej ani parzył, tylko podbiję troszeczkę temperaturę do 90 stopni na pół godziny, żeby wewnątrz tej kiełbasy uzyskać temperaturę 68-70 stopni. Także dokładam teraz drewna, podwyższam temperaturę w komorze wędzarniczej i kiełbaska za pół godziny będzie gotowa. Pięknie wygląda, zobaczcie. Kolorek bardzo ładny. Tak wygląda kiełbaska po 2 godzinach wędzenia. Tu dalej się kopci. Dalej dorzucony duży kawałek drewna. Ładny, zobaczcie, kolorek. Ona już wewnątrz uzyskała temperaturę 68 stopni. Także my jej nie będziemy parzyli. Ona jest gotowa praktycznie już do jedzenia. Teraz ją zaraz wyciągniemy z wędzarni. Ona sobie przestygnie. I kolejnego dnia będzie naprawdę już jeszcze pyszniejsza. Także wyciągamy tą kiełbachę i gotowa, przepyszna kiełbasa. 10 kg bardzo porządnej kiełbasy. Kiełbasa weselna u nas już się podsusza, stygnie. Nie była parzona, była tylko wędzona i podpiekana w wędzarni, tak jak wam mówiłem wcześniej, do 68 stopni. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Wspaniała polska. Koniecznie musicie spróbować tego przepisu. Bardzo chudziutka, grubo mielona, z naprawdę najwyższej jakości mięs. Naprawdę bije o głowy smakiem innej kiełbasy. Tyle wyszło kiełbaski wędzonej, nieparzonej, podpiekanej.
gotowej do zjedzenia. Jest 10 kg porządnej wiejskiej, gdzie goście taką kiełbasą się zajadali, a taka kiełbasa to była wizytówka dobrego rzeźnika. Pięknie wygląda ta kiełbaska, a jeszcze lepiej smakuje. My ją zostawiamy do ostygnięcia i następny dzień na tych kijach musi powisieć, będzie idealna do zjedzenia. Zobaczcie, tyle kiełbasy wyszło. Tak mówię wam, kolejny dzień. Pięknie ta kiełbasa wygląda. Zobaczcie, tak wygląda w przekroju. Widać przyprawy. Bardzo fajnie smakuje. Naprawdę bardzo porządny przepis na porządną kiełbasę. Zobaczcie, jak się fajnie kroi. Nie ma takich pustych miejsc. Kawałeczki, zobaczcie, mięsa widoczne. Widać grube kawałki pieprzu. Naprawdę przepis rewelacyjny.